Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na dziale elektromagnetyzm i chciałbym Państwu przybliżyć doświadczenie numer 204 badanie oddziaływania polomagnetycznego na przewodnik z prądem. Spójrzmy, jak wygląda nasz układ pomiarowy. Silny magnes neodymowy, magnes podkowiasty, który wytwarza pionowe pole magnetyczne. W polu magnetycznym magnesu znajduje się ramka z drutu. Mamy tutaj nagiętych 25 uzwolnień, z tym, że możemy sobie dobrać odpowiednio liczbę uzwolnień 5, 15, 25, albo też 5 minus 15, na przykład 15 minus 5, czyli 10, lub też na przykład 25 minus 5. Czyli mamy możliwość tutaj po pierwsze regulacją liczbą uzwolnień, po drugie do ramki z drutem podłączony jest zasilacz. Zmieniając napięcie mogę regulować tutaj, proszę Państwa, prądem płynącym przez tę ramkę. Natężenie prądu możemy odczytać na amperomierzu, czyli mamy tutaj wszystko. Mało tego, możemy zmienić również kierunek przepływu prądu. Proszę zwrócić uwagę, zamieniając przewody miejscami mogę również zmienić kierunek przepływu prądu. Przez chwileczkę przytrzymam. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje, jeżeli zmienił się kierunek przepływu prądu, zmieniło się odchylenie ramki z drutem. Dlaczego tak się dzieje? Mam nadzieję, że już Państwo, czytając teorię do doświadczenia, dowiedzieliście się, że elektrony przepływając w naszym przewodniku są spychane przez siłę Lorenza, która oddziałuje na poruszające się ładunki w polu magnetycznym. Jeżeli więc ładunki elektryczne poruszają się nierównolegle do linii pola magnetycznego, będziemy obserwowali siłę Lorenza działającą na poszczególne ładunki. Jeżeli mamy przepływ prądu, który jest oczywiście związany z ruchem ładunków, będziemy sumarycznie obserwowali odchylenie tego naszego przewodnika. A więc w naszej ramce, na naszą ramkę będzie działała pewna siła, która jak widać odchyla ją na tej osi. Mamy tu więc tak naprawdę do czynienia z obrotem, czyli z pewnym momentem siły, który występuje. Jak wyznaczyć ten moment siły? Państwo znajdziecie sobie w instrukcji dokładny opis wyprowadzenia, jak to zrobić, ale proszę Państwa, zapiszę tu tylko prosty wzór. F równa się, czyli siła elektrodynamiczna równa się C razy X. C jest podane w informacjach dodatkowych, X natomiast jest to wychylenie naszej ramki rejestrowane na naszym wskaźniku. Zorientujemy się, gdzie, pod jakim kątem, czy jak jest wychylona nasza ramka dzięki wskaźnikowi laserowemu. Zróbmy przykładowy pomiar. Włączę przykładowo natężenie, załóżmy, no mamy tutaj w tej chwili 660 tysięcznych ampera. Proszę zobaczyć, ramka wychyliła się nam o 4,2 cm. Jeżeli zwiększę natężenie prądu, proszę zwrócić uwagę, że wychylenie się zwiększa. Rośnie zatem moment siły, która obraca tę ramkę, a więc siła elektrodynamiczna. Widać, że siła elektrodynamiczna zależy od natężenia prądu, które płynie w naszej uzwolnieniu. Jak będą wyglądały, proszę Państwa, pomiary? Państwo macie wykonać pomiary w zależności, czyli siły elektrodynamicznej, w zależności od ilości uzwolnień, jak i od natężenia prądu. Proszę Państwa, jeżeli bym zapisał sobie ogólny wzór na siłę elektrodynamiczną, F równa się FED, najbardziej ogólnie zapisałbym jako natężenie prądu razy L razy B. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy tu do czynienia z iloczynem wektorowym i jest to natężenie prądu. L co do wartości jest równe długości przewodnika, tego odcinka przewodnika, który znajduje się w polu magnetycznym, natomiast zwrot tego wektora będzie się pokrywał ze zwrotem przepływu prądu, czyli będzie tak zwrócony, jak przepływa prąd. I natomiast jest to wektor indukcji magnetycznej. Jeżeli założymy, że
linię pola magnetycznego mamy w tym wypadku prostopadle skierowane w dół, a przewodnik porusza się poziomo. Możemy sobie skorzystać ze wzoru na siłę elektrodynamiczną, ale w wersji skalarnej i to będzie I L razy B razy sinus kąta pomiędzy wektorami L i B. W tym wypadku będzie to sinus 90 stopni, czyli ten kąt będzie równy 90 stopni, a więc wzór na siłę elektrodynamiczną będzie wyglądał następująco I, L, B. Przekształcając ten wzór, możemy wyznaczyć sobie indukcję pola. Proszę zwrócić uwagę, siłę elektrodynamiczną już wyznaczyliśmy wcześniej. Natężenie prądu znamy, odczytaliśmy z miernika, natomiast L, czyli długość przewodnika, tak naprawdę jest tu troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, bo ona zależy od tego, ile uzwojeń będzie uruchomione. Jeżeli będzie ich 5, to nasze L będzie równe A razy długość tego naszego przewodnika, czyli, przepraszam, N razy długość przewodnika, gdzie N jest równe 5. Jeżeli będzie oczywiście tych uzwojeń 25, no to za N przyjmiemy 25, czyli 25 razy nam się zmieni. Czyli przekształćmy ten wzór. Mamy tutaj indukcję, po tej stronie będziemy mieli siłę elektrodynamiczną, tutaj będziemy mieli natężenie, tu będziemy mieli L, co możemy zapisać sobie odpowiednio FED, czyli to będzie stała razy X, to będzie jakaś tam pewnie już uśredniona siła, indukcja, natężenie pola, a tu będziemy mieli liczba uzwojeń razy długość tego odcinka, który znajduje się w polu magnetycznym. Na tej podstawie, proszę Państwa, korzystając z tego wzoru, możemy wyznaczyć indukcję pola. Proszę Państwa, czego jeszcze oczekujemy od Was? Chcielibyśmy, żebyście Państwo wykonali wykresy zależności siły elektrodynamicznej od natężenia prądu. I teraz jak by to miało wyglądać? Najlepiej na jednym wykresie, czyli tutaj mielibyśmy natężenie prądu w amperach, siłę elektrodynamiczną FED w newtonach. No i oczekuję, że te wykresy mniej więcej będą wyglądały tak, w zależności od liczby uzwojeń. Czyli w zależności od tego, jaka jest liczba uzwojeń, na przykład dla n równego 5 na pewno będzie to nachylenie najmniejsze, natomiast w przypadku n równe 25 uzwojeń no będzie największe. Tu gdzieś po drodze może być 10, 15, 20 uzwojeń w zależności od tego, jak sobie połączymy. Dodatkowo chciałbym, żebyście Państwo dla stałej wartości prądu, na przykład dla 0,2 A, sprawdzili, jakie mamy wartości natężenia i wtedy tym razem, tak jak tu mieliśmy, proszę Państwa, zależność siły elektrodynamicznej od natężenia prądu, to tym razem będzie to siła elektrodynamiczna, czyli siła ED, ale w funkcji ilości uzwojeń. Czyli I jest konstans równe 0,2 A na przykład, natomiast wraz ze wzrostem ilości uzwolnień powinniście zaobserwować wzrost siły elektrodynamicznej. Resztę znajdziecie Państwo w instrukcji. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia przy następnym ćwiczeniu.